Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Bardzo świeże pierwsze wrażenia, co potrafi Huawei Watch 4 Pro. Wczoraj do mnie przyjechał, w sumie przedwczoraj, więc tak jakby 2 dni, dzień. Szybkie wnioski, pierwsze wrażenia, nowy Huawei Watch. Nie da się ukryć, że zegarek jest dosyć duży. Nie chodzi mi o wielkość ekranu, ale o jego grubość. Tutaj mamy 12, prawie 13 mm, więc no nie da się ukryć, że na ręce wygląda jak kawał solidnego zegarka. Wiadomo, niektórzy lubią tego typu podejście właśnie, żeby coś tam dużego na tej łapie było, więc jeżeli sobie go założymy, no to do małej rączki jakiejś filigranowej pani, no to ta wersja może nie pasować, ale dla faceta jak najbardziej. No tak, dobra. Co z wyglądem? Jak to wygląda? Co w zestawie? No to tak, na dzień dobry dostajecie zegarek, dostajecie ładowarkę, która jest indukcyjna, magnetyczna. Fakt, że ten magnes nie jest taki, że ten zegarek będzie się trzymał na maksa, ale jak go postawicie, to nigdzie wam nie odjedzie. Jest trochę kawałków brązolety, którą bardzo łatwo i w fajny sposób tutaj tylko w dół można sobie rozszerzyć. Co ciekawe, no to może później złożę, paznokci nie ma, no to trochę ciężko. Co fajne i miłe, to że z jednej i z drugiej strony możecie sobie dopiąć ile chcecie tych końcówek. Ja na dzień dobry musiałem troszeczkę ją poszerzyć sobie, ale spoko, daje to radę. Od dołu oczywiście zestaw sensorów, porty do całość, indukcyjne ładowanie. Wiadomo, kwestie związane z tym, żeby nam tutaj otóż to zegarek ogarniał. Co na pierwszy rzut oka widzę, że się palcuje ten zegarek. Nie da się ukryć, że jeżeli go chcemy mieć w ładnym jakimś stanie, no to co jakiś czas będziemy go na pewno tutaj otużtą sobie przecierać. Mamy koronkę, która jest zarazem przyciskiem, jak i również możemy za jej pomocą też sterować, przewijać funkcje, tutaj powiększać menu z ikonami. Mamy dolny przycisk, który raz, że może być do skrótów, dwa jest wykorzystywany przy pomiarach EKG i sztywności tętnic. Tak to świetnie tutaj sobie coś takiego teoretycznie możemy zrobić. Trzeba zauważyć, że ekran jest wypukły, nie jest płaski, tylko jest zaokrąglony na bokach. Jest to teoretycznie szkiełko szafirowe. Całość, jeżeli chodzi o budowę, jak i również brązoletę, mamy ją wykonaną tutaj z tytanu TC4. Sprzęt, który jest stosowany w lotnictwie. Zegarek testowy, więc już używany i powiem wam, że nie doświadczył jeszcze, chociaż nie, już doświadczył. Doświadczył rys, ale nie na obudowie tytanowej, tylko na tym pierścieniu tutaj u góry. No więc widać, że jest to ta część na pewno bardziej wytrzymała niż to, co mamy wokół ekranu. No więc tak to otóż to wygląda. Co jeszcze o samym zegarku? Mamy tutaj 1,5-calowy AMOLED LTPO o rozdzielczości 466 na 466 pikseli. Sam zegarek trochę waży. Jest to 65 gramów bez brązolety. Z brązoletą powiem, że na pewno gdzieś pewnie koło setki. Bateria 780 mAh, co teoretycznie powinno wystarczyć na 4,5 dnia jego pracy, co mogę mniej więcej potwierdzić, gdyż no mam go gdzieś od piątku z hakiem, mamy niedzielę, zostało 42%, więc pewnie w środę, we wtorek albo w środę będę musiał go naładować. Na razie go jeszcze z ręki nie, że tak powiem, nie zdejmowałem. Oczywiście używam Always On Display, wszystko odpalone i tak dalej, wszystkie funkcje na full, czysto teoretycznie 21 dni, gdy sobie go trochę wykastrujemy z funkcji, czyli powyłączamy wszystko, co ma być i będzie tak naprawdę tylko zegarkiem, ale chyba przecież nie o to chodzi w tego typu urządzeniach, moim zdaniem. Co jeszcze warto powiedzieć, jest oczywiście wersja to eSIM, czyli możemy korzystać tutaj z kart SIM technologii LTE i 3G, jest Bluetooth 5.2, jest NFC, Wi-Fi 2.4, wszystkie możliwe GPS-y i wodoodporność IPX8 i 5 atmosfer, jeżeli chodzi o kwestię jego zanurzania. No i dobra, co nam tak naprawdę Huawei tutaj daje? Jak on działa? Oczywiście sparować go można z każdym jednym smartfonem, czy to Huawei'em, czy to nie Huawei'em. Wiadomo, w sprzętach na Androidzie trzeba po prostu zainstalować tylko aplikację Zdrowie od Huawei'a, ale o niej sobie porozmawiamy. Myślę, że jak już przejdę dalej do aplikacji.
Sam zegarek, jak on działa? Oczywiście Always on Display jest, co widać po tej tarczy, którą tutaj mam. Podstawowe funkcje. Od góry mamy skróty do ustawień, tak jak w większości rzeczy związanych z Androidem, czyli włączenie, wyłączenie różnych funkcji. Jest latarka, uśpienie, nie przeszkadzać, znajdź telefon, alarm. Ekran włączony, wyłączony, Wi-Fi, ustawienia, osuszanie, czyli jak jesteście w wodzie, później osuszacie głośniki, bo oczywiście można przez ten telefon rozmawiać, ma mikrofon i głośnik, więc to oczywista oczywistość. Stan włączenia NFC, czy jest włączony, czy nie. Kwestia połączenia z telefonem, bateria, data, standardowe rzeczy. Od lewej strony mamy takie krótkie skróty, gdzie mamy albo szybkie przejście do asystenta, który ogarnia i, że tak powiem, rozumie po polsku, bo sczytuje to, co właśnie teraz mówię, to fajnie. Jest jeszcze też widget pogody. Od dołu mamy powiadomienia i tutaj w kwestii powiadomień nie jest to jakaś taka super taka integracja, że tak naprawdę że dostajecie tylko początek tego powiadomienia. Czasami jest, że jest to aplikacja, która jest jakby natywnie czasami pokazuje ikony, czasami tylko informacje, od czego to jest. No jak widzicie, jak to działa od Netflixa. Jest tylko początek wiadomości. Za dużo tu z tych powiadomień nie zobaczycie. Szkoda, mogłoby być to bardziej rozbudowane moim zdaniem. Po prawej stronie, jak przesuwamy, mamy widgety od naszej aktywności. Tutaj taki skrót do wszystkiego, co związanego ze zdrowiem, czyli to jest tętna. No, o funkcjach, które możemy mierzyć, to porozmawiamy później. Taki widget odnośnie pogody, wszystkich skrótów, kwestia księżyca, rzeczy związane, co możecie sobie porobić. Można też płacić tym telefonem, jak doinstalujecie, będziecie korzystać z aplikacji portfel Huawei'a. No i jeszcze możemy sobie tutaj pododawać jakieś inne, że tak powiem, widgety. Trochę tutaj tego jest. Jest możliwość dorzucenia, tak widać po nazwach, z czym związanych tych widgetów. A głównie styl życia, asystent, pogoda. No, rzeczy, które mogą być przydatne. No i cóż, tu mamy to, tu mamy to, tu mamy to, tu mamy to. Jeżeli chcemy się pobawić tarczą, znaczy się zmienić ją na jakąś inną, musimy sobie dłużej przytrzymać ekran związany z tarczą. Oj, coś na tej tarczy mi nie chce. O, tutaj zadziałało. Możecie sobie ich przerzucać. Tarcze oczywiście możecie zmieniać z poziomu i smartfona i właśnie otóż to z poziomu zegarka. Co ciekawe, tarcze, bo nam ostrość ginie, to może przejdziemy na manualną. Co ciekawe, niektóre tarcze są aktywne, że na przykład klikniecie, tutaj macie wysokość, tutaj, no, tu jest wysokość, tutaj wam do pogody przerzuci, tutaj macie do ile w ruchu, co żeście robili, jak żeście spali, ile na nogach, tu od razu do tętna, kroków, czyli jak dystans przerobiony. No fajna sprawa. I ogólnie menu, gdzie możemy sobie je powiększać, pomniejszać właśnie otóż to za pośrednictwem pierścienia i mamy tutaj aplikację, może sobie omówimy. Jeszcze to takie koło zdrowia, czyli co macie dzisiaj zrobić, ile się poruszać, pobiegać, te sprawy. Jest pomiar temperatury nadgarstka, czyli mierzy wam, można sobie ustawić jak tam się chce pomiar temperatury skóry. Spoko, przydatna opcja. Oczywiście, jeżeli chcecie wrócić, to tak bardziej od góry do środka, taki ruch i powracacie do poprzedniego menu. Jest też oczywiście kwestia wysokości ciśnienia. Możecie taki widget sobie tutaj użyć, skalibrować, wiadomo. Jest kwestia pogody, zlokalizuje was dokładnie, gdzie pogoda. Ustawienia to o tym za chwilę. Jest to właśnie odnośnie wykrywania sztywności tętnic. Zakładacie na nadgarstek, przyciskacie, no i mówi wam, jaki jest przepływ krwi w tych tętnicach, czy są sztywne, niesztywne. O, ale widać, że przed chwilą zegarek trochę przylagował. No ciekawe. Może możliwość konfigurowania alarmów, odtwarzanie muzyki. Co ciekawe, chyba właśnie trzeba mieć muzykę wgraną na telefon, na zegarek, albo mieć aplikację muzykę Huawei'owską. Miałem sparowane z Samsungiem. To nie bangla mi, jak widać, nie pokazuje tego, co jest na telefonie. Są mapy Pental. Można sobie tutaj porobić. Jeżeli coś nie chce wam wrócić, to można też jeszcze tym sobie wyjść, gdzie się chce. Jest dostęp do telefonu, czyli możecie sobie sprawdzić rejestr połączeń, zadzwonić, sprawdzić, co tam się działo. Kontakty, wiadomo. Jest oczywiście ocena snu, jak wam się spało, czyli tak
Standardowo zegarek rozpoznaje wszystko, co być powinno. Mówi wam, jakie tam fazy, bariery. Wiecie, jest latarka, przydatna rzecz, gdy wracamy późno do domu i nie możemy trafić do dziurki od klucza, jak jesteśmy zmęczeni. Jest oczywiście minutnik, można poustawiać. Jest sklep Huawei'a, czyli App Gallery. I tu możecie sobie doinstalować różne aplikacje na ten zegarek, więc to fajna sprawa i też aktualizować to, co jest. Patrzę, co tutaj widać odnośnie kamery, tłumacz, kalkulator, jakieś bankowe rzeczy. No, trochę radia widać, kalkulatory, automapa, Adidas Run, wysokościomierz, znowu radio, love test, spoko. No trochę tego jest, widzę, że można sobie posprawdzać i doinstalować naprawdę wiele rzeczy. O, nadgry widać, takie te sudoku, czy jak to tam z cyferkami, wiadomo o co chodzi. No, dużo tego, pewnie można wyszukać różne. Właśnie ten powrót, mam wrażenie, że nie zawsze on tutaj ogarnia tak, jakbym chciał. Ten w bok przesunięcie, kwestie związane z aplikacją ćwiczenia. O, właśnie trzeba, jeszcze nic nie ćwiczone było, więc jak recenzja przyjdzie, to będziemy robić, ale jest dużo tych aktywności, jak widać, można tutaj wiele rzeczy porobić za jego pomocą, sobie pobadać, co tam się dzieje. Jak poćwiczę, to dam wam znać. I patrzcie, no dobra. Jest ten cały widget odnośnie, co żeście dzisiaj robili, jak ćwiczyli, przypomnienia ruchu, żeby ruszyć dupę. Za przeproszeniem, coś takiego jest. Jest pomiar natlenowania. Jest taki widget odnośnie też stresu. Nie wiem, jak te zegarki to badają, ale no mają taką funkcję. Idziemy dalej. Jest oczywiście kompas. Nic dodać, nic ująć. Wiadomo, o co chodzi. Są kontakty. No tutaj ciekawe, że nie zgrywa ich z telefonu. No, w sumie dobrze, nic nie pokazuje. Jest takie apka, która wam na szybko robi pomiar wszystkich możliwych funkcji, czyli temperatura, natlenowanie, tętno, EKG, kwestie tych tętnic i macie taki w minutę szybki raport o waszym zdrowiu. Spoko, jest to opcja. Jak na szybko chcecie sobie coś zobaczyć. Jest widget odnośnie oddychania. Tutaj mamy w tematach biegu, jakie są parametry. Spoczko, tylko nie wiem, po co on tak bezpośrednio. No, jeżeli macie Estima, to też macie tutaj wiadomości. Znaczy, no, sobie go wrzucicie na telefon. Jest stoper. To będzie najprawdopodobniej tętno. Oczywiście rejestr jakichś medali, czyli funkcji, jakieś osiągnięcia zrobicie pewnie w ruchu i tak dalej. Jest portfel Huawei, którego trzeba sobie skonfigurować. Ja tego raczej robić nie będę. Następnie mamy EKG, czyli klasyka i ostatnią z aplikacji na zegarku. Możemy sobie coś nagrać, jakieś notatki. Więc ogólnych rzeczy tyle. To jeszcze właśnie fajną rzeczą jest widget, gdzie możecie sobie mieć szybki skrót albo do połączeń, albo do aktywności, albo do właśnie tych tematów zdrowotnych, gdzie najpierw mierzymy sobie wszystko po kolei, dostajemy raport o naszym aktualnym stanie zdrowia. No i na dzień dobry tyle potrafi nowy zegarek od Huawei'a. Co na dzień dobry może trochę mało widoczne powiadomienia, znaczy się za mało treści przenoszą, nie widać go całego, tylko jakby nagłówek. Moim zdaniem to bym tutaj, ta integracja nie jest aż tak mocna. Poza tym na pewno plus, że jest pomiar temperatury. Ciekawa funkcja co do tych tętnic. Czysto teoretycznie pewnie chodzi o to, jak bardzo macie dużo cholesterolu i jak się nazywa, łydki. Jak to się zwie. Dobra, nie będę czarował, ale wiecie o co chodzi, jak się tętnice zapychają od czego i tam później się takie złogi robią, one są mniej pewnie miękkie, stają się sztywne, a później kiedyś trzeba się pożegnać i ze sceny zejść. No, ale to tyle. No, ładnie wygląda, trochę masywny, głośnik spoko. Tak wygląda Huawei Watch 4 Pro i to potrafi na dzień dobry robić, więc za jakiś czas pewnie recenzja. Dzisiaj tylko takie wstępne, pierwsze o nim wrażenia. Więc cóż, na dzisiaj tyle. Huawei Watch 4 Pro
tej strony Łusek, trzymajcie się ciepło. Hej.